Serdecznie dzisiaj w ramach odpowiedzi na pytanie, co to było, znajomy złapał rybę i wyciągnął z niej taką glizdę. Ale to nie będzie mowa o tasiemcu. Opowiem Wam dzisiaj o nicieniu, o tasiemcu zrobimy oddzielny odcinek, bo to jest robak, który żeruje u zwierząt trochę inaczej. My powiemy sobie dzisiaj o nicieniu. W każdym bądź razie częściej nicienie występują w rybach słonowodnych. Zaraz pokażę Wam cały cykl i wszystko, jak to się odbywa, ale są i w akwariowych rybkach i są też spotykane w rybach słodkowodnych. Przechodzimy do studium. Dobra, jesteśmy już w studio. Oczywiście będę się posługiwał różnymi źródłami, ponieważ sztuczna inteligencja idzie teraz na łatwiznę i jeżeli wpiszesz coś w sztucznej inteligencji, odpowiedź masz, powiem Wam tak, może być źle napisany artykuł albo artykuł, który zawiera niepoprawne informacje i momentalnie sztuczna inteligencja Ci go wyrzuca, czytając go jesteś wprowadzony w błąd. Szukając innych źródeł muszę wchodzić w jakieś strony zagramaniczne, gdzie są typowo opisane choroby różnego rodzaju, bo niestety sztuczna inteligencja nie pomaga jakieś podsyła mi jakieś bzdurne artykuły napisane przez dziennikarzy, którzy w ogóle nie mają pojęcia, co piszą na temat ryb, nie tylko ryb, albo też jakichś tam innych osób, które w ogóle nie mają też pojęcia o rybach, czy o rybactwie, czy czymkolwiek. Dobra, tyle na tym, to na marginesie. Udałem się do paru źródeł. Zaraz pokażę Wam, jak one wyglądają, co one robią, gdzie występują i czego nie jeść i czy są oczywiście dla nas groźne. Nicienie nematoda. To jest typ zwierząt bezkręgowych, wolno żyjących lub pasożytniczych. Dawniej była klasyfikowana jako gromada w typie obleńce. Do obleńców przejdziemy w innym filmiku. Około 80 000 gatunków nicieni jest pasożytami kręgowców, z czego około 50 pasożytuje na człowieku. Glista ludzka, włosień kręty, owsik ludzki, tęgoryjec dwunastnicy i ich jest 50. Które możemy się zaradzić przez wodę, ziemię, złe jedzenie i tym podobne, i tym podobne. Dzisiaj chodzi nam o ryby, także skupimy się na rybach. No i mogą być w wodach szczelinowych 3,6 km pod powierzchnią ziemi, gdzie głębiej niż jakiekolwiek inne organizmy wielokomórkowe. No to oczywiście jest dobrze. Wiemy, co to są obleńce, ile tego jest i czym możemy się zarazić. Oczywiście tutaj mamy taki obrazek, tak to wygląda. Tu nie będę Wam tego tłumaczył, bo zbyt dużo czasu byśmy musieli na to. O, tak wygląda taki obleniec, na pewno widzicie. Tutaj jeszcze wrzucę Wam może jakieś inne zdjęcia, chociaż pokażę Wam za chwileczkę te zdjęcia i nie wiem, czy nie przestaniecie jeść łososi i dorszy. Anatomia chyba nie jest ważna, zbytnio ważne jest, gdzie bytują i jak się rozmnażają. Nicienie rozmnażają się jedynie płciowo. Większość nicieni jest rozdzielnopłciowa, a u niektórych z nich występuje wyraźny dymorfizm płciowy, czyli tak jak u ryb, można odróżnić samicę od samca i odwrotnie. Samica jest zazwyczaj większa, u samców tylna część ciała jest zgięta. Większość nicieni jest jajorodna, są też jakieś jajo żyworodne, jak włosień kręty na przykład. Ich rozwój dzieli się na kilka stadiów, może być prosty lub złożony.
nie wymaga zmiany żywiciela, czyli niektóre z nich mogą namnażać się non-stop w nas na przykład. Nie posiada niektóre gatunki mają ponad 3 żywicieli, tak? Czyli rozmnaża się mając 3 żywicieli dookoła, albo rozmnaża się dlatego, że musi mieć tych żywicieli. Jakby im zabrać jednego żywiciela, to jego ogniwo rozwoju by po prostu się zablokowało i można by było tą epidemię wygasić. Oczywiście to jest raczej niemożliwe. Larwa jest bardzo podobna do dorosłego osobnika, nie posiada narządów rozrodczych, jest mniejsza. Wzrostowi towarzyszą linienia, czyli te wilinki takie, z których zostaje rzucony stary oskórek, a na jego miejsce pojawia się nowy. Tak wygląda krótki cykl, tak wygląda to dziadostwo, a tak wygląda w pod mikroskopem, jakbyście sobie popatrzyli. I teraz tak, nicienie mogą występować w rybach i być przyczyną różnych problemów zdrowotnych. Niektóre z nich, jak anisakis, mogą być niebezpieczne dla człowieka, gdy spożywa surowe lub niedogotowane zakażone ryby. Inne nicienie mogą spowodować choroby u ryb akwariowych. Oczywiście nicienie występują u ryb akwariowych i też występują u ryb słodkowodnych. Tutaj mamy bardzo ładne opracowanie. Udało mi się to opracowanie znaleźć. Trochę sobie powiększę, żeby tak się za bardzo nie męczyć. A może i nawet u Was będzie widać. W rybach występują różne pasożyty. Są to tasiemcie, kolcogłowy i nicienie. Tak? Dzisiaj zajmujemy się tylko nicieniami. Bytuje w ich przewodzie pokarmowym, który usuwamy zazwyczaj podczas patruszenia, my go wyrzucamy, i problem znika. Tak może być z tasiemcem, że ten problem zniknie, ale z nicieniami jest troszeczkę inaczej. Mogą one wnikać po prostu w mięśnie. Mięśnie ryb przeważnie wnikają w mięśnie ryb, siedzą w wątrobie, przechodzą do mięśni i tam sobie bytują. Mogą być groźne dla człowieka, to już właśnie mówiliśmy o tym, że po prostu jeżeli zjesz takiego surowego, to możesz zachorować, może porobić ci jakiś bałagan w organizmie, ale przy dobrej obróbce termicznej, nawet przy soleniu można pozbyć się tych fasożytów. Nie? Tutaj mamy cykl tego pasożyta. Larwy zapłodnione jaja dostają się do wody wraz z kałem. Zaraz dojdziemy z czyjego kału. Rozwój larwy. Jajka się dostają do wody. W jajku rozwija się larwa. Larwa wykluwa się swobodnie, unosi się w wodzie, zjada tą larwę plankton. Tutaj mamy akurat morskie na przykładzie kryla. Ten plankton jedzą ryby planktonożerne. Planktonożerne ryby jedzą ryby drapieżne, a murświny, delfiny, wieloryby jedzą ryby drapieżne. Pamiętajcie, nie? Ryby drapieżne jedzą planktonożerne, a ryby drapieżne jedzą na przykład delfiny. Tak? I w ciałach delfinach rozmnaża się ten nicień, który w skałę jest uwalniany do wody. A my jesteśmy tutaj, jak widzicie, jako 7, czyli jeżeli my zjemy taką rybę drapieżną typu na przykład łosoś albo dorsz, łupacz, czerniaki i inne takie rzeczy, inne takie ryby drapieżne morskie i możemy się nabawić tego dziadostwa. Oczywiście my tego do wody nie będziemy wydalali, tylko pójdzie to do oczyszczalni, tak? Z tą różnicą tylko, ale może u nas zrobić w organizmie spustoszenie, możemy mieć gorączkę, wymioty,
możemy chudnąć, źle się czuć, bóle głowy, nie wiadomo gdzie te nicienie mogą się dostać u człowieka, w jakie mięśnie są nicienie, które mogą dostać się do oczu, mogą dostać się do mózgu. Tyle jest tych nicieni po prostu, że różnorakich, niekoniecznie ten, ale inne nicienie, jakbyście na przykład przyjeżdżacie z działki i za tydzień się źle czujecie, chorujecie, nie wiecie co wam jest, okazuje się, że na działce zaraziliście się nicieniami. To możecie sobie sami dalej posprawdzać, jakie nicienie są dla nas groźne, występują na działce. My się zajmujemy nicieniami, które występują akurat w rybach. Tutaj mamy mięśnie, filety, wątroba ryb. Proszę bardzo, tak wyglądają. One są takie pozwijane, takie sprężynki. Wątroba ryb. I tutaj są Asa simplex, to jest Anisakis simplex, to jest właśnie ten, który, tutaj mamy, ten akurat był w morświnie, ten był w foce szarej, a ten był w foce pospolitej, tak? No i tutaj jeszcze pokażę wam, w przyszłych odcinkach pokażę wam inne robale, które możemy, po spożyciu ryby możemy się niby zarazić. Tutaj bardzo ładny przykład jest, zobaczcie. One nie są umiejscowione bezpośrednio w wątrobie, one są na wątrobie. One są normalnie na wątrobie, to jest wątroba dorsza, o ile się nie mylę. To jest wątroba dorsza i teraz jeżeli firma jest, która na przykład produkuje olej z wątroby dorsza, czy coś takiego, jest dziadowska, to może wam takiego czegoś tam nawtykać. Tutaj zobaczcie, jakie to jest paskudztwo. Często, jak w swojej karierze rybackiej znalazłem parę razy znalazłem patrosząc rybę, ale to w pstrągach. Miałem kiedyś taką partię pstrągów, że patrosząc je zauważyłem, że one mają właśnie coś z tymi wątrobami, jakieś takie, bo to nie od razu można było tak, wiecie, zobaczyć. I później się okazało, że faktycznie one były zarażone nicieniami, albo na przykład taki widok. Kiedyś kupiłem sobie w Anglii, w pewnym sklepie, nie będę mówił marki tego sklepu, świeżego dorsza, prosto z połowów, elegancko, mówię, będzie dorszyk. Posoliłem go ładnie, przyprawiłem, zawinąłem folię na talerzu, włożyłem do lodówki, mówię, przyjdę z pracy, usmażę, będzie smacho. Ja przychodzę z pracy, chcę smażyć, rozwijam, patrzę, a tutaj właśnie pełno takich, jak tutaj widzicie po prawej stronie, pełno takich wyszło właśnie nicieni z mięsa, których na surowo nie polecam jeść. Jak ktoś lubi zjeść takiego nicienia, to raczej go na głęboki olej, żeby już się nie ruszał. To może sobie podjadać. No i oczywiście rozmnażanie się to jest, no tutaj akurat to są, bo są nicienne też w ogrodzie, które pomagają nam z pasożytami. My dzisiaj z pasożytniczymi owadami, może tak, a my dzisiaj właśnie zajmujemy się takimi niteczkami wyciąganymi z mięsa, o co prosił mnie kolega Radosław, żeby wytłumaczyć mu, czy to jest szkodliwe dla ludzi. Jest, o ile zjeść na surowo i gdzieś tam ci się przedostanie do jelit, może narobić bałaganu, tak? Bo pamiętajcie, że chodzi o to, że tak jak my byśmy byli ostatnim żywicielem, tak jak wieloryb czy foka, to one rozmnażają się właśnie w ssakach, tak? Co nie wiem, czy zauważyliście, nie powiedziałem wam, że rozmnażają się w ssakach, także u nas też będą się
rozmnażały. Tu jest nicień, tak one wyglądają pod mikroskopem. Są różne rodzaje. Tutaj macie na przykład nicienia płucnego. Także tego nicieni to jest masa. Nie mylcie nicieni z tasiemcami. Tasiemce wyglądają w ten sposób, mają troszeczkę inny cykl życiowy. O tym opowiem Wam w następnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy właśnie, no przeważnie nicień. Sama nazwa wskazuje, nitka. To wygląda jak nitka, czyli nicień, tak? No i tutaj też gdzieś znalazłem, że gdzieś był taki nicień w łososiu, kawałek łososia był i pokazane był, że nicień z tego łososia wyłaził. O, tutaj zobaczcie, widzicie? Kawałek łososia i nicień tutaj wyłazi. Jest tutaj w mięsie łososia, często się spotyka. Jest takie przebarwienie, ciemny taki punkcik. Jak zobaczycie gdzieś w mięsie rybim, taki brązowy albo czerwonawy punkcik to będzie. To bardzo mały punkcik. Weźcie 500 i spróbujcie pociągnąć i zobaczycie, że to będzie nicień. Także jest nicień, może być szkodliwy dla człowieka, jeżeli go zjemy, a z tego, co Wam powiedziałem, 50 takich nicieni może żerować na człowieku. Także i występują one na rybach morskich, na rybach słodkowodnych i na rybkach akwariowych oczywiście też występują. Także pozdrawiam Was serdecznie. Myślę, że troszeczkę Wam przybliżyłem. Jakbyście chcieli więcej o nicieniu, to wtedy zrobimy taki osobny odcinek i poświęcimy mu fazy rozwoju i jakieś tam takie insze zmiany żywicieli, ale myślę, że to jest taka podstawowa wiedza. Jeżeli to Wam się, to na pewno Wam to się przyda. Zwróćcie baczniejszą uwagę na to, co spożywacie. Znaczy, jedząc ryby, zwróćcie uwagę, jak to mięso wygląda, jaka jest tekstura tego mięsa. Jeżeli mięso jakoś dziwnie pachnie, albo ma jakieś ciemniejsze plamki, te ciemniejsze plamki w mięsie, na mięsie w środku, to też mogą być na przykład od czerniaczka, nie? Także musicie zwracać uwagę na to, co jecie, jak ryba, albo w oku mogą występować. Także pamiętajcie, jeżeli coś jest nie tak, coś budzi Wasze podejrzenia, najlepiej takiej ryby nie jeść. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło. Hej, do zobaczenia.